Cześć, witam. Ten odcinek nietypowo zaczynamy w piątek. Wczoraj pod bramą elektrowni w Połańcu miałem przez swoją nieuwagę kolizję. Przyjechałem już do pracy, zestaw już mam rozpięty. Rano byłem w biurze, podpisać papiery, oświadczenia o szkodzie do wysłania do Autokasko. Teraz idę odebrać swój samochód zastępczy, którym będę jeździł przez najbliższy czas, dopóki nie naprawią mojego Mercedesa. Jest godzina 7:30, o godzinie 9:00 jadę zawieźć to auto do Rudy Śląskiej, także mam około 1,5 godziny, żeby się przepakować. Także lecimy zobaczyć, co to za fura mi się trafiła. Wiem tylko, że to będzie MP4, a poza tym nie mam zielonego pojęcia, który to jest samochód. Dobra, tutaj stoi ta maszyna. Już jest po oklejaniu. A tu stoi bryczka owoca przygotowana do oklejania, ładnie umyta. Dobra, wsiadamy do tego cuda. Dobra, pierwsze wrażenie nie najgorsze. Pierwsze wrażenie nie najgorsze. Tam jakaś szmata. Wszystko ładnie wyplakowane, wyczyszczone. Niski poziom naładowania, uruchomić silnik. Gdzie tu się stary cię uruchamia? Tu. I? Nie, tu trzeba tego kluczyka wsadzić. Dobra, kolejna fura do nauki. Dobra, nawet to gada. Pierwsza różnica, w mojej MP5 mam LEDowe światełka u góry z taką zimną barwą. Tutaj są zwykłe żarówy. Dobra, nie jest najgorzej. Otwieramy lodówkę, mam nadzieję, że tu nie ma żadnej niespodzianki. Trochę wody. Ok. Jest to samo co w mojej MP5. Dobra, wydaje mi się, że to auto jest po prostu posprzątane i nie ma na nie kierowcy. Ok. Dobra, to w najbliższym czasie będziemy ujeżdżać MP4. Zobaczymy, jak to jeździ, jak to chodzi. 675 000 przebiegu. Nie wiem, czy sobie nie wezmę od razu welurowego dywanika od siebie z Mercedesa, bo ja go i tak nie używam. Leży w schowku, to jest taki gumowy dywanik. A jak sobie wezmę welur, to będę jeździł na boso, tak jak do tej pory. Bo na gumie to ja długo nie wytrzymam, a tym bardziej w buciorach. Poziom płynu chłodzącego za niski. Jak się tu kasuje błędy? Okejem? Okejem, dobra. Aha. Będę 3 dni szukał pozycji. Niesamowite. No. Żeby mi zaraz nie powiedział, że mi się tu wygodniej siedzi niż w swoim. Dobra, okej. Dobra, jadę się przeprowadzać. Już pierwsze, co na pewno mi się podoba w MP4, to to, że tu jest normalna wajcha od ręcznego, a nie jakiś elektroniczny guzik, który spuszcza ten hamulec tak, jak mu się podoba. Także to jest spoko. Dobra, nie będzie się tak trudno przestawić. Kiedyś jeździłem MP4 2 dni na zastępstwie, jak moje Volvo było... czekajcie, bo sobie w złą stronę kręcę, jakbym miał naczepę. Jak moje Volvo było w naprawie, to jeździłem 2 dni MP4, ale to było bardzo, bardzo dawno temu. Teraz wydaje mi się, że będzie dużo łatwiej mi się przyzwyczaić. Ale faktycznie lustra w tym Mercedesie to jest ja pierdzielę, jak mała szafa. Jednak nie ta pozycja. Już mnie kolano boli. Dobra, coś koło tego może. Dobra, zaparkuję sobie tutaj obok swojego i przerzucam Majdan. Kolejna różnica. MP5 tak nie stęka tymi zaworami. Alfabet Morsa. Dobra, ja zaczynam zabawę. Widzimy się potem.
Dobra, coś mi się pomyliło z tymi welurowymi dywanikami. Myślałem, że mam welurowe w schowku, a mam gumowe, tak samo jak tu były. Wziąłem, przełożyłem sobie podłogę ze swojego Mercedesa, żebym miał przyjemniej w stopy. Ogólnie pierwsze wrażenie jest ok. Myślałem, że będzie bardziej zasyfiony ten samochód. Także na razie naprawdę jestem pozytywnie zaskoczony. Dobra, w związku z tym, że ten materac nie wygląda jakoś bardzo, bardzo źle, ale zbyt zachęcająco również, znalazłem na górnym łóżku jakiś stary koc. Rozłożę sobie tutaj stary koc i przyniosłem sobie ze swojego Mercedesa tą nakładkę, ten cover na materac. No i ścielę wyrko. Dobra, łóżko pościelone, kocykiem podłożone. Tu jest ta moja nakładka na materac. Lecę teraz po pościel. Swoje prześcieradełko, swoja pościel. Lecimy ze ścianą w górę i przeprowadzamy się dalej. O, a to jest jakiś inny haczyk. O. Dobra, niestety tak to nie zadziała. Kolejna różnica między MP4 a MP5. MP5 ma te paski regulowane. Więc tam sobie zahaczam, dociągam paskiem i łóżko mi staje pionowo. A tutaj to jest na sztywno na takiej gumie i jest za krótka, bo mam za grubą pościel. Także zmiana planu. Pościel leci na górę. Dobra, pościel już jest na górze, ale przez tą nakładkę na materac, co ma ze 3, może 4 cm, to łóżko dalej mi się, kurde, nie zamyka. Więc chyba tak będziemy jeździć po prostu z otwartym łóżkiem, czego nie lubię, no ale trudno. Kolejna sprawa to teczka z dokumentami. Dowód rejestracyjny z ciągnika zostawiłem tam w aucie. Tu mam wszystkie dokumenty z naczepy, wszystkie licencje, zezwolenia na przewóz odpadów, jakby się nie daj Boże coś trafiło. No i generalnie cała papierologia. I generalnie cała papierologia związana z leasingami. Ta różnica, która mi się rzuciła w oczy, to są te półki tutaj u góry nad szybą. Ta półka tutaj jest równo, a tutaj jest taka ścięta. I teraz nie wiem, czy tu jest po prostu głębszy ten schowek. Chyba tak. Po prostu ten schowek nad kierowcą jest dużo głębszy niż u mnie, a w MP5 one są tutaj na poziomie, więc tutaj o dziwo schowki są większe. Więc ta półka tutaj nad kierowcą jest na 50 cm głęboka. Tutaj jest 40 i tu jest 38, schodzi do 32, 33. A w MP5 jest cała ściana równa na 38 cm głęboka. Więc myślę, że tutaj kubatura jest większa tych schowków. Tu jest chyba więcej litrów przestrzeni. Dobra, kolejna sprawa jest taka oczywista, że tutaj są zwykłe analogowe zegary, a nie tablety. Tutaj ta deska wygląda całkowicie inaczej niż w moim. I tutaj ta deska jest tak jakby troszeczkę wyżej. W swoim Mercedesie ona jest niżej zrobiona, przynajmniej tu jest bardziej na płasko, bo tutaj jest jedna półeczka, tu jest druga półeczka. Tam ta środkowa półka i tam dalej konsola jest to samo. Tam na pewno nie ma półeczki do jedzenia, bo w MP4 tego nie było. I chyba tyle z takich pierwszych różnic. A tutaj chciałem Wam opowiedzieć o kolejnej różnicy, jaką jest wysokość poręczy do wchodzenia, do wsiadania do samochodu. W MP5 tutaj w tym miejscu jest tablet, więc ta rączka jest dużo niższa, bo właśnie wysiadając ze swojego samochodu bym z niego wypadł, uderzając palcami w tablet. Także szybciutko się przyzwyczaiłem już do tej dłuższej rączki. Dobra, minęła 9, jestem już umówiony co do odbioru z serwisu. Wyjeżdżam na ten serwis do Rudy. Daimler Truck Retail Polska. Przywiozłem Mercedesa na Szkodę, idę go zgłosić i na razie. Wróciłem już z serwisu, wziąłem się za spinanie zestawu i okazało się, że muszę zawezwać nasze środki szybkiego reagowania w postaci mechanika, bo mi końcówki od hydrauliki nie pasują, musimy je przekręcić. No, bo tu jest gruba końcówka przykręcona, a tu jest cienka na tym wężu i trzeba je tą z tamtą na odwrót zamienić, bo one mi tu pasują pod skosem. O, właśnie tak. Ale pod skosem to nie będzie działać. Czy będzie działać, ale będzie wciągać towar zamiast rozładowywać. Dobra, czekam na majstrów. To korzystając z chwili, że czekam na tego mechanika, to powiem Wam, że na serwisie Mercedesa byłem bardzo mocno zaskoczony, bo blacharz czekał już na mój samochód. On miał być jakoś priorytetowo załatwiany. Blacharz mówił, że czeka na niego od rana. Także ledwo wszedłem do biura, przyszedł blacharz po kluczyki, wziął to auto już do rozkręcania, miał zamawiać części.
i kwestia odbioru tego samochodu zależy od tego, kiedy lakiernia pomaluje im te elementy. Także optymistycznie gdzieś w połowie tygodnia samochód będzie do odebrania, a najpóźniej do końca przyszłego tygodnia. Także już się zastanawiam, czy tej przeprowadzki sobie za bardzo na bogato nie zrobiłem, no ale się okaże, co tam będzie do roboty w przyszłym tygodniu. Dobra, to ja już w końcu pospinany, udało się przekręcić te końcówki od węży hydraulicznych, sprawdziłem podłogę, podłoga chodzi. Podstawiłem się pod załadunek, ładuję się na jutro, na sobotę, jutro sobota pracująca. Dzisiaj się już na żadnego kursa nie załapałem, już jest wszystko wywiezione, także ładuję się i spadam do domu. A w międzyczasie próbuję tutaj opanować wagę w Mercedesie. Już widzę, że jest to bardziej skomplikowane niż u nas. U nas to jest fajnie na wszystko na jednym wyświetlaczu pokazywane, a tutaj niestety trzeba sobie po tym menu troszeczkę skakać, czekać aż odczyta naczepę. Także tu sobie trzeba nacisnąć OK, czekać aż zczyta tą naczepę. Czy tu sobie trzeba sterować na kierownicy i dopiero tu do góry 12900 na ciągnącej i dopiero trzeba sobie tu na przyczepę zejść. Ale słabe jest to, że nie pokazuje właśnie całości. Nie zlicza tego tak fajnie jak w MP5, ile tam mniej więcej jest całości załadowane, tylko po prostu trzeba poznać ten samochód i wiedzieć, ile to tu ma pokazywać. A że ja nie wiem, to muszę zaufać operatorowi, że wie mniej więcej, ile łyżek ma wrzucić. Tyle, ja załadowany na jutro. Na pewno ustawiając się tu na miejsce parkingowe, już zauważyłem, że na pewno w tym Mercedesie dużo ciężej chodzi kierownica, dużo słabsze tu jest wspomaganie. I tyle, a jutro jedziemy na Tychy, także zobaczymy, jak się to autko sprawuje na drodze i jakie są różnice. Dzień dobry w sobotę rano. Pijemy powietrze, grzejemy maszynę i zobaczymy, jak to MP4 jeździ. No to pierwsza rzecz, która mi się rzuca w oczy, to fizyczny panel od sterowania temperaturą, od włączania Webasto. To jest naprawdę fajne. W MP5, zanim się tablet odpali, to jest 5-10 sekund. Jeszcze jak jest uśpiony, na przykład w nocy jak się śpi, a chce się zmienić temperaturę, to serio jest około 10 sekund, zanim w ogóle ten ekran się załączy. Dobra, jedziemy. Też jest fizyczny włącznik od świateł. Normalny, ręczny. Coś mi się tu będą szafki, podejrzewam, trzaskać, bo mam tak naprawdę po kilka rzeczy wsadzone do każdej szafki. Więc to mi może gonić w czasie jazdy, no ale do tego się będę musiał przyzwyczaić. I najważniejsze, jak tu pracuje skrzynia biegów. Dobra, pierwsza krzyżówka i najgorzej. Bez zastrzeżeń, tak bym powiedział, bez zastrzeżeń. Dobra, podstawowa różnica już jest, widzę, taka, że ten Mercedes na siłę ciągnie z niskich obrotów. Moje MP5 już by sobie zredukowało, na pewno nie zeszłoby aż tyle poniżej 1000 obrotów, bo to aż wszystko wibruje, trzęsie się i trzeszczy w tym samochodzie. On tak na siłę ciągnie z dolnych obrotów. Dobra, pierwsze rozpędzanie za mną, pierwsze odczucia, niesamowity muł. Tutaj zaczął się lekki pagórek na siłę do 1000 obrotów i dopiero redukcja.
Oj, w MP5 to jest zdecydowanie lepiej zaprogramowane. Tam to widzę, że jest lepiej dopracowane. Dobra, czerwień, będziemy się rozpędzać od świateł od zera. O, nie, dobra, kłamstwo, jest zieleń. Jednak czerwień. I nie ma w MP4 funkcji hold, a do holda też się u siebie bardzo przyzwyczaiłem, że wcisnę mocniej do podłogi ten hamulec i załącza się hold. Dobra, jedziemy. No i sandał. Zobaczymy, jak się to zbiera pod górkę. Na godzinę. Tragedia. Tragedia z tym autkiem. Dobra, jak wróci mój Mercedes, muszę go przestać nazywać Roburem. Chyba wiem, od którego modelu się w takim razie wziął przydomek Robur. Kolejna zagwozdka, nad którą się właśnie zacząłem zastanawiać, to tempomat. Jak się go tutaj załącza. W MP5 jest po lewej stronie. Tutaj sterowanie od tempomatu. Dobra, będę się musiał znowu nauczyć jakichś paru nowych guziczków. Na tempomacie ustawione mam 85. Tam takimi zielonymi cyferkami pokazuje plus 4, minus 3. No i wydaje mi się, że tutaj MP4 nie używa hamulca zasadniczego, jak się przekracza tą prędkość z tempomatu plus tą tolerancję plus 4. Tu tylko hamuje silnikowym. A w MP5 jak przekroczy to, co jest tam dodane, na przykład to plus 4, to uruchamia sobie, wspomaga się hamulcem zasadniczym. Więc tak naprawdę MP5 sam pilnuje prędkości. Ten Mercedes ma założone szerokie gumy z przodu na skrętnej osi. No i to czuć w takich zakrętach, że on tak jakby lepiej się trzymał, lepiej w ten zakręt wchodzi. Nie wychyla go tak w tym zakręcie. Ale to kwestia opon, a nie samego samochodu. W Volvie przez większość swojego czasu jeździłem na standardzie, na zwykłym rozmiarze opony. Na koniec założyli mi też szerokie lacie naczepowe. Na koniec założyli mi te szerokie opony do przodu i jeszcze jako tako od wiosny do jesieni było w porządku, ale na śniegu tragedia. W ogóle tamten samochód nie chciał skręcać na śniegu. Trochę śniegu, byle jakie błoto, gdzieś jak było grząsko, ruch kierownicą, a auto jedzie prosto. Dobra, jadąc tutaj przez wężkę, najechałem sobie na linię. Tak jak tutaj na przykład. I dźwięk w MP4 od najechania na linię jest dużo bardziej przyjemny, dużo mniej drażniący niż w MP5. U siebie w MP5 zaraz po pierwszym najechaniu na linię od razu wyłączam tą funkcję. Mnie mocno denerwuje. Myślę, że tutaj zostawiłbym sobie to tak jak jest. Tu mnie to tak nie drażni. Ja przyjechałem pod ciepłownię, już Wam opowiadam, co się tu dzieje.
Chłopcy tu stoją od wczoraj tak naprawdę, o 6:15 wjechali na elektrownię, nie potrafią sobie podjechać pod górkę na elektrowni, jest takie banjo. Są płyty, za płytami kończy się ta rozkopana droga, są kamienie, przyjechała ładowarka, przeciągnęła ten szlam. No nie ma takiej opcji, ciężarówka się tam pod tą górę nie wciągnie. Wycofali ich z elektrowni, oni się tam teraz tak na ciastu próbują zawrócić. Ja się tam nawet nie pchałem, przed bramą się zawróciłem, stoję na ulicy Przemysłowej. Będą nas wpuszczać drugą bramą, tylko że tu nie ma radia, więc to będzie tutaj komunikacja ograniczona, ale dochodzi prawie godzina 8, a oni stoją tu od wczoraj. I przy okazji przetestowałem Mercedesa z lusterkami. Wmontowałem się w taką zatoczkę przy drodze na Przemysłowej. Tutaj zrobimy przybliżenie. Ładnie przy krawężniku. Z przodu jeszcze mam 1,5 metra zatoczki, z tyłu stoję przy słupkach. I zrobiłem to na lusterka za pierwszym razem, jak wzorowy uczeń. Jak tu cofam swoim Mercedesem z kamerą, to 2-3 razy muszę wysiąść. I taka jest podstawowa różnica między jazdą na kamerę a lusterka, przynajmniej dla mnie. Jest godzina 12, 2 razy tychy machnięte, poszłoby to dużo szybciej, dużo sprawniej, gdyby rano nie było zamieszania na ciepłowni z tym wjazdem, bo jakby nie było zamieszania, to rano nie miałbym tej kolejki przed sobą, poszłoby to troszeczkę lepiej, dobra, nieważne, nie szkodzi. Zrobiłem dzisiaj tym samochodem 200 km, tak naprawdę 99% po dwupasmówce. Na pewno zauważyłem, że ten Mercedes, nie wiem czy to wina tego egzemplarza, konkretnie tego egzemplarza, czy po prostu modelu, ale bardzo, bardzo brzydko redukuje biegi. Jak się hamuje silnikiem, używa się tego zwalniacza silnikowego, to redukuje biegi ze zgrzytem. Tak jakby te połówki, te biegi przeskakiwały ze zgrzytem. Nie zawsze, ale bardzo, bardzo często. Szczególnie z wysokich obrotów, jak sobie redukuje, to słychać, że coś tam zgrzyta, coś tam nie wchodzi tak jak należy przy tym hamowaniu. Nie miałem dzisiaj takich sytuacji, żebym dojeżdżał tocząc się do jakiegoś skrzyżowania, do jakiegoś ronda, co jest najsłabszym punktem tego Mercedesa, tej skrzyni biegów, więc na razie nie mogę powiedzieć, jak się ta skrzynia zachowuje. Dzisiaj był mały ruch, ja nie miałem takiej sytuacji, żeby to wymuszało na mnie jakieś takie toczenie się do skrzyżowania, ale domyślam się, że jak każdy Mercedes, dojeżdżając, tocząc się pomału do skrzyżowania, wjeżdżając na rondo, jak się koła kręcą i da mu się gwałtownie gazu, to on nie wie biedny, co ma robić, jakiego biegu użyć i się wtacza na rondo po prostu. Rozśmiesza mnie w tym Mercedesie to, jak ten Mercedes zmienia biegi, jak on redukuje biegi, to ma takie agresywne, takie warczy, ryczy agresywnie, jak to był jakiś groźny lewa. Podejdziesz, przyjrzysz się z bliska, to pudelek albo taki piesek czał. Idzie się z lwem pomylić. Dzień dobry, witam w poniedziałek, jest godzina 10, ja zaczynam pracę. Dzisiaj mamy lekki przymrozek. Samochód mi się już grzeje, coś to Webasto tu włączyłem, też jakoś tak za bardzo, na razie się nie chcę to rozchulać. Idę zobaczyć na plandekę, bo rano jadąc załatwiać sprawy urzędowe, 3 metry przed maską spadł mi lód z naczepy. Także idę zobaczyć, co tutaj u mnie słychać u góry, bo też samochód stoi załadowany, zaplandeczony od soboty. I tak to wygląda u góry. Kilka kałuż się zrobiło, tam z tyłu chyba słońce już zaczęło świecić, tam się już roztopiło. No ale jakaś taka tafla. Ile ona ma? Z milimetr 2? Dość twarda. Dobra, wchodzę, muszę to zrzucić. Duże nie są, milimetr, max 2, ale dość twarde.
mogłyby już narobić dziadostwa. A kabinka zaczyna się już grzać, bo już tu szron na szyberdachu puścił. Dobra, ruszamy na tychy. Teraz niechcący zrobił się bardzo fajny test. Jedzie przede mną nasza podłoga, myślę, że załadowany mamy bardzo podobnie. Różnica kilkuset kilo na pewno. Moje 450, jego 420 po chipie. O, już ktoś się dobija. I jak to wygląda? Do szczytu według mnie bez większej różnicy. O dobra. Teraz przy szczycie pagórka to widać, że mnie odszedł. No to ja już widzę, że ta 420 po chipie dużo lepiej chodzi. Dużo fajniej wchodzi na górki, dużo szybciej się zbiera ze świateł i dużo szybciej się rozpędza przy włączaniu się do ruchu. Że 420 po chipie chodzi lepiej niż 450 w serii. A jakie on tam ma parametry po tym chipie, to nie mam zielonego pojęcia. Tychy rozładowane, jadę teraz na Żywiecczyznę w okolice Węgierskiej Górki. Załadujemy ten samochód i zobaczymy, jak on sobie tutaj będzie radził po pagórkach. A już rano mi pokazał, że nie za bardzo sobie radzi. Kolejne dwie małe różnice, jakie zauważyłem, to jest na pewno to, że w MP5 jest niższa ta podstawa fotela, bo tutaj jak opuszczę na maksa fotel do wysiadania, to muszę skorzystać z 4 stopnia. U siebie z 3 stopnia, jak zostawiam buty, to od razu wślizguję się na fotel i jestem. Tu jak nie użyję 4 stopnia, to muszę wskoczyć na ten stopień. I kolejna mała pierdoła to jest to, że guzik od start-stop działa tak samo jak stacyjka w samochodach starszego typu, że trzeba trzymać ten guzik i kręcić, dopóki ten silnik nie zastartuje. A w MP5 to działa po prostu na stycznik, naciskasz i dopóki nie odpali, to sobie kręci. Także już mi się zdarzyło kilkukrotnie, że nacisnąłem ten guzik, puściłem, on obrócił raz rozrusznikiem i zgasł. Przy okazji stacyjki różnica jest taka, że tutaj ten kluczyk musi być wsadzony do tej kasety, a w MP5 on może być tam wrzucony byle gdzie do półki, byle się znajdował w pojeździe. Przy okazji stacyjki różnica jest taka, że tutaj ten kluczyk musi być wsadzony do tej kasety, a w MP5 on może być tam wrzucony byle gdzie do półki, byle się znajdował w pojeździe. Na Żywiecczyźnie dzisiaj piękna pogoda, bezchmurne niebo. Zobaczymy, jak to pójdzie na tym tartaku, ale bardzo chciałbym sobie puścić drona. Tam na szczycie tej góry, pewnie tego nie widać, ale tam u góry jest śnieg, a to jest chyba Pilsko, jak się nie mylę. No, taka ładna pogoda, więc chciałbym sobie puścić drona, ale tak dawno go nie używałem, że pewnie baterie są rozładowane. Na wlocie do Węgierskiej Górki widzę, że ładują koparką frez. Nawierzchnia na wjeździe do Węgierskiej Górki jest wymieniona. Dzisiaj jest 20 października, a 23 października mają otwierać obwodnicę Węgierskiej Górki w czwartek. Jakby się udało w czwartek albo w piątek na przykład jechać do Istebnej, to przejechałbym się po tej obwodnicy, nie jechałbym przez Wisłę, tylko tędy sobie przejechał, zobaczył, jak to wygląda ten przejazd i tutaj droga przez ten tunel. W ostatnim czasie tutaj Węgierska Górka bardzo się korkowała, jak wymieniali tą nawierzchnię, ale podejrzewam, że wykonawca S1 był zobowiązany po ukończeniu prac remontowych tam doprowadzić tą drogę mniej więcej do stanu, w jakim zaczęli budować S1, bo dziury to już były sakramenckie przez tą Węgierską Górkę. No ale wiadomo, jak to przy budowie. Ciężkie samochody tutaj jeździło od rana do wieczora przez tyle lat, to ta droga już była strasznie, naprawdę strasznie rozjeżdżona. O, jakieś dwie fajne Ferrarki na czeskich blachach. Dobra, tu już w samej górce asfalt nie jest wymieniony, więc ta moja teoria wcale nie musiała być prawdziwa. Dojeżdżam do tartaku, to zrobi... Dobra, to ja dojeżdżam do tartaku, to zrobimy jeszcze MP4 próbę terenową. Fajniutkie błotko. Normalnie, bez różnicy. Dobra, ja wjeżdżam na tartak, szukam sobie operatora i działamy.
A tak w ogóle to tak wygląda MP4, którą się powożę. Tu już rozpoczyna się załadunek. Taki zwykły biały Mercedes, szare doły, szare plastiki. U góry widzę spoiler, ten boczny i ten dachowy jest połamany. Porysowane, poobdzierane to auto. Widać, że to gdzieś po lesie musiało jeździć z tymi kontenerami. Ale niedawno już dzwonił do mnie kierowca, który będzie się przesiadał na ten samochód. On tym samochodem jeździł 1,5 roku temu, jak się przesiadł na DAF-a. DAF-a ma 3-osiowego z ADR-ami, ale tamten samochód jest potrzebny na jazdę z kontenerami do Hamburga z ADR-ami, a koledze ten typ pracy nie odpowiada, więc będzie sobie zabierał tego robura, więc dzwonił pytać się, jak to auto wygląda po 1,5 roku. Więc z czystym sumieniem mogę mu je polecić, bo generalnie w środku jest bardzo ładne, zadbane, czyste. Dobrze się tym samochodem jeździ, jak na MP4. No i tyle. Będziemy się bawić z załadunkiem, a ja idę zobaczyć, jak wygląda stan baterii. Ja załadowany, pędzę już S1 w kierunku Bielska. Przed nami pierwszy pagórek, taki jeden z lepszych pagórków tutaj na tej trasie. Lecę rozpędzony do odcięcia, 9 dyszek i zobaczymy, z jaką prędkością on się tu wturla na górę. Nic mu nie będę pomagał, nic nie będę zredukował manualnie, nie będę wciskał kickdowna. Niech on sobie jedzie po swojemu. Dobra, jeszcze się dobrze górka nie zaczęła, a my już 74. Redukcja ze zgrzytem. Ciągnie na 1100 obrotów, aż tu kubek mi wibruje. I 69 na szczycie. Nawet nieźle. Kolejna wada tego samochodu, ale to już typowo tego egzemplarza, jak chcę przyhamować awaryjnie, dosyć gwałtownie od razu, to ciągnie go w prawo. Gdzieś tu w ciągniku prawe przednie koło łapie za wcześnie, albo inne za późno, ale jest takie szarpnięcie kierownicy w prawo przy hamowaniu. A ten tu co odpierdzielił. No i kolejny pagórek, ta redukcja z tym zgrzytem. Strasznie to brzmi. Jeszcze się jakieś autko zepsuło przy wjeździe na zwężkę. Jest sandał w podłodze, dobra. Bo już tu kolega hamuje, to porumakowane. No, tak jak mu ujmę gazu, to już jest koniec, to już jest pojeżdżone. Trzyma se 1000 obrotów, wszystko się trzęsie, wszystko wibruje. Dzień dobry we wtorek rano, wczoraj po godzinie... Dzień dobry we wtorek rano, wczoraj około 18 poszedłem do domu, dzisiaj zacząłem pracę od 6. Rozładowałem właśnie tychy i otrzymałem telefon, czy jestem na tyle przepakowany do tego samochodu, przygotowany w dalsze podróże, czy kręcimy się po miejscu. Zgodnie z prawdą ten samochód jest w środku na tyle czysty, na tyle zadbany, że przepakowałem się tutaj
Także jedziemy gdzieś w kierunku Tartaku i zobaczymy co dalej, ale pewnie szykuje się już jakiś dalszy kurs i nocowanko. Teraz się tu będę przeciskał przez Bieruń, Oświęcim w kierunku Zatora Wadowic. Będzie jazda po mieście, będzie jazda po rondach. Zobaczymy, jak bardzo Robur będzie się motał ze skrzynią biegów przy rondach. Cześć, no to już piątek, ja już pomału zjeżdżam na bazę. To był bardzo ciężki fizycznie tydzień dla mnie. Bardzo dużo króciaków, bardzo dużo takich krótkich kursów do 50 km, dużo mierzenia, dużo rozgarniania, dużo plandeczenia. Nawet nie było czasu nagrywać. Za dużo się działo. I tak naprawdę praca na pełny zegar od rana do wieczora na 15 godzin. Dzisiaj mój samochód został odebrany z serwisu po naprawie. Jadę się jeszcze przeprowadzić z powrotem do swojego samochodu. Przesiadam się na swoje, spinam się z naczepą i odstawiam auto i weekend. Więc w formie takiego małego podsumowania. Tą MP4 zrobiłem około 2000 km przez ten tydzień. Przyzwyczaiłem się do tego samochodu. Mniej mnie to bolało, ta przesiadka na to MP4 niż kiedyś z mojego Volva, jak mi się Volvo zepsuło. Po MP5 degradacja na MP4 była dużo łagodniejsza i jest dużo rzeczy, które w tym Mercedesie podoba mi się bardziej niż w MP5. Na pewno te analogowe zegary, tutaj ta duża deska, ta wajcha od ręcznego, te fizyczne przyciski od klimatyzacji, od Webasta, od sterowania tutaj tymi wszystkimi funkcjami, to jest na plus, to bym naprawdę bardzo chciał. Idealnie by było, jakby jeszcze ta półeczka, deska rozdzielcza była na płasko, tak jak w MP5, żeby tu była półeczka, no ale tutaj wiadomo, ta deska jest większa, to nie ma takiej możliwości. I wajcha od ręcznego. Wajcha od ręcznego to jest dla mnie sztos. Bardzo, ale to bardzo przyzwyczaiłem się znowu do jazdy z lusterkami. To, że te lusterka w tym Mercedesie są ogromne, zajmują około 1/4 tej szyby, to i tak fenomenalnie mi się jeździ z lusterkami. Jeszcze bardziej uświadomiłem sobie, jak bardzo nienawidzę tych kamer w tym MP5. Tragedia to jest dla mnie. Tu przynajmniej obraz jest wyraźny, wszystko w tym lusterku wyraźnie widzę. Tak jak po zmroku tą obrysóweczkę fajnie mi się świeci, widzę, gdzie jest koniec naczepy dokładnie, a nie muszę się tego domyślać tak naprawdę. Silnik. Masakra. Ta 450 w ogóle nie jedzie, ta skrzynia biegów ma takie lagi na rondach, na skrzyżowaniach, że to jest po prostu tragedia. Nie dziwię się, skąd ten samochód ma przydomek Robur i tak mu już zostanie na zawsze. Jeszcze mam takie różnice w kabinie. Wielkość ta sama, ale największą zaletą jest ta półka do jedzenia w MP5. Tu w MP4 ten schowek nad głową jest troszeczkę głębszy i to też jest fajne, więc to też fajnie by było, jakby to połączyć w jedną całość. Więc poza tą półką do jedzenia to tak naprawdę funkcjonalność tej kabiny identyczna jak w MP5. Dlatego pewnie tak łatwo było mi się do tego auta przyzwyczaić. I jaki z tego morał? Chciałbym jeździć MP5 z tym stoliczkiem, z tym silnikiem, tą 480 co mam. Podejrzewam, że ta 510 to już w ogóle wymiata, ale żeby ta MP5 miała normalne, fizyczne lusterka i byłoby idealnie. W tym odcinku to by było na tyle. Serdecznie zachęcam do lajkowania, komentowania. Jeśli ktoś podbije ten film, również będzie bardzo miło. Za suba również serdeczne dzięki. Do następnego. Hej!